Cześć, witam w 5. odcinku przeglądu amigowych nowości. No i lecimy z zabawą. Pierwszy program, który przykuł moją uwagę, to jest StartWin. Napisał go ten oto pan, Stefano Maria. Nie chcę przekręcać nazwiska. Ten pan się już przewinął kilka razy. Ja opisywałem kilka innych jego, dokładnie jego inne programy. No i tutaj mamy coś innego. Jego bardzo charakterystyczny tekst, to jest właśnie roku pańskiego 2024. Podoba mi się ten tekst tak czy owak. Fajnie brzmi. No okej, ale jest programik do mówienia. Tak on wygląda. Mi się on nie przyda, mówię od razu, na pewno. Aczkolwiek, jeśli ktoś ma gołego 3.1 czy 3.0, to może być przydatne. Coś a la menu start z Windowsa 9.5.9.8. Nic mi tutaj oczywiście nie działa, bo nie mam tego kompletnie skonfigurowanego. Zresztą plik konfiguracyjny jest dosyć hardkorowy. To zaraz zademonstruję. No i bawcie się w konfigurację tego programu. Ja używam czegoś zupełnie innego. Tools Prepsa. Tools Diamond, czy jakoś tak to się nazywa? Nie, wróć. Przepraszam. Tools Preps. Bardzo stary program, żeby działał pod 3... Tak, Tools Diamond, dobrze mówię. Mi się pomyliło z innym programem. Żeby on działał pod 3.9, no to go tam trzeba spaczować. To 3 pliki trzeba spaczować. Ale się go uruchomi, działa. Ponoć tego typu menu w 3.9 można dosyć prosto wywołać za pomocą RX-a. Ja tego nigdy nie sprawdzałem, nigdy nie testowałem. To mój mentor i guru Bully ma to opanowane i rozgryzione. Ja idę po trochę mniejszej linii oporu. No ale mniejsza z tym. Sam programik ma tutaj coś takiego fajnego, mnie to rozbawiło. Ciekawe, czy zadziała reset. Działa. Za chwilę dalszy ciąg programu. Ja już po resecie. Chciałem zauważyć, że jak się testuje różnego rodzaju dziwne programy, jakieś tam niespotykane wynalazki, to ulubiona rzecz, jaką robi moja Amiga, to jest właśnie resetowanie się. Słuchajcie, pomyślałem sobie tak, że wyślę autorowi e-maila z podziękowaniami za ten program, no bo czemu by nie? A żeby było fajnie i ciekawie, no to wyślę go z Amigi. Właśnie robię screenshota w PNG, żeby autor umiał go czytać. Mamy screena. Ile zajmuje? 66 kg. No, myślę, że się zmieści na maila u autora. Czekamy. A nawet było szybciej niż ostatnio. I już dostałem niestety wiadomość, że e-mail jest nieaktualny. Buuu, a chciałem, żeby było tak dobrze. No niestety. Trudno, lecimy dalej. Red P Game Creator. To jest kolejny już Game Creator, jaki wyszedł na Amigę. Pierwszym chyba takim najbardziej znanym był Backbone z lat 90. bodajże. Gdzieś tam się coś przewijał Scorpion, ja mówię o nazwach, które ja kojarzę. Jest ten Red P, on jest dosyć spory, się to na tej 60 rozpakowywuje. Archiwum to jest 6 MB. Ja już ten program opisywałem tutaj, mówiłem, że jest. Bo tam wtedy prócz włączenia go i pokazania ekranu tytułowego, no to tam za wiele nie pokazałem.
Jest on w dwóch wersjach, bodajże na zwykłą Motorolkę, no i jest tutaj na 20. Postanowiłem się mu trochę bardziej przyjrzeć tym razem, no bo skoro wyszła nowa wersja, myślę, że warto by było. Wygląda on jak napisany w jakimś Basicu, aczkolwiek tylko tak wygląda. Byłem ciekaw, czy są tu jakieś gotowe, przykładowe projekty i okazuje się, że są. Galaga? No to sprawdźmy Galagę. Tu już rozgryzłem, trzeba wcisnąć play. No raczej to wygląda takie amusowe, bym powiedział. Ale to jest trudne. By się autofire przydało. Dobra. Działa. Jakieś podsumowanie tutaj mamy. Spoko. No 6 mega to zajmuje, więc wygląda to na taki dosyć spory program. Wręcz bym powiedział, czy zaawansowany, no ciężko wyczuć. No ale niestety to, czego ja nie widzę, to nie widzę żadnego wysypu gier. Jest tutaj dosyć sporo tego. Nawet Ponga mamy. No to dajemy Ponga. Ciekawe, czy to jest zwykły Pong, czy w wersji 7.7.7? One player. Network game, wow. O, i nawet AI mamy. AI, no. Przyspieszę. Nie no, spoko. Widać, że coś to potrafi. Fajnie. Worm Wars. Ta gra wyszła prócz klasyka. Również na OS 4.1 oraz na MorphOS-a. A tutaj mam, no wiadomo, wersję na klasyka. Program przy uruchomieniu wołał mi, że nie znalazł biblioteki MedPlayer Library, przez co nie mam dźwięku, czy nawet... A nie, dźwięk jaki są, muzyki nie idzie włączyć, ok. Prawy keyboard, no to sprawdźmy, jak się w to gra. Gramy w takiego robala. O! I się nagrałem. Buu! Niedobrze. Za chwilę dalszy ciąg programu. Teraz już mi lepiej idzie. Się nie zawiesiło. I my go chyba tutaj musimy jakoś uwięzić, nie? O, na przykład tak mu zrobić kuku. To on przeszedł. Eee. To też umie przejść? Też umie. Chyba ta gra mi się nawet podoba. Działa pod systemem. Potestuję głębiej. Lecimy dalej. TuneFinder mój.
Jest wersja 0.4 się pojawiła teraz. Tutaj po lewej widzicie wersję 0.2. Obydwie są oznaczone jako beta. No od razu widać, że przybyło tutaj opcji. Jest tego więcej, jest to trochę bardziej przeorganizowane. To zobaczmy. Austria, Australia, Czechy. Zniknęło. Francja, Denmark, Japan. Jest Polska. Nadal nie ma Węgrów, co łamie moje serce. Ponieważ moja żona jest Węgierką. Ja słucham czasami radia węgierskiego i węgierskich piosenek. Przy okazji wam sprzedam tipa. Jak będziecie kiedyś na Węgrzech, nigdy nie mówcie słowa boski. To jest bardzo brzydkie słowo w języku węgierskim. Nie będę wam mówił jakie. Natomiast kocham i uwielbiam patrzeć na węgierskie twarze, kiedy ja im tłumaczę, że używamy tego słowa w kościele w trakcie modlitwy. To jest najlepsza rzecz, jaką ja w życiu widziałem. Te wyrazy twarzy są bezcenne. Dobrze, wróćmy do programu. No jest, elegancko. Save tune. Jest tych opcji więcej. Program się rozwija. Bardzo się z tego cieszę. Aha, jeszcze jedno wam po węgiersku powiem. Deska i fryzura jest dokładnie tak samo i po polsku i po węgiersku. Więc macie pierwszą darmową lekcję węgierskiego. Autorem tego programu jest Polak. Marcin Spoczyński. Jest mail do niego. No to skoro nie udało nam się do tego Italczyka napisać maila z podziękowaniami i wysłać go z komputera Amiga, no to spróbujmy to samo zrobić tu i teraz. Dobrze, mamy wszystko przygotowane już. Robimy screena. No przecież podałem. Co ci się, dziubek, nie podoba? No poszło. Mamy. Pokaż go ładnie. Ślicznie. Nie nagrywałem tego, jak robiłem tutaj te wszystkie przygotowania, bo szkoda mi waszego czasu. Nie chcę go marnować. Natomiast pomyślało mi się, że na przykład jest taki kanał Wielkiego Elektronika i on ma osobny kanał, na którym wszystko pokazuje krok po kroku. No jeśli byłoby za takie zapotrzebowanie, no to ja też mogę coś takiego robić. Dzięki za Tunefinder. Bardzo fajny i przydatny program. Pozdrawiam, Benedykt. Kropeczkę może jeszcze damy. Tunefinder mi niestety, Tunefinder, co ja gadam, Simple Mail, niestety mi nie obsługuje polskich znaków. Nie udało mi się go namówić do tego. Zobaczmy, jak idzie zużycie procesora na maksa. Chyba z 2 osoby pisały w komentarzach, że soft jest kiepsko napisany i dlatego to trwa takie wieki, tak długo i tak beznadziejnie źle działa. To nie jest kwestia softu, to jest kwestia SSL-a i jego kodowania. Ten system potrzebuje ogromnych ilości mocy obliczeniowej. Na współczesnych PC-tach czy Macach nikt się czymś takim oczywiście nie przyjmuje, no bo po co? No, a tutaj taka 60 100 MHz naprawdę ma co robić. Poszło. Poszedł e-mail. Ciekawe, czy autor odpisze. Na Aminecie pojawił się Smart File System w wersji 1.279. To jest bardzo stara wersja. Ostatnia, jaka wyszła. Ale właściwie ona była nie do zdobycia, to znaczy nie dało się łatwo tego znaleźć na necie. Ja pamiętam, jak ja to ściągnąłem, przez web archiwę udało mi się to znaleźć i pobrać to, bo strona autora już nie istnieje od dawna. Tutaj mam pokazane, jakby ktoś potrzebował do Skype'a, jak wpisać. To jest dla partycji do 100 giga, a to jest dla partycji powyżej 100 giga. Dwójeczkę zamieniamy na końcu i nam się zmienia w Smart File System
2. Fajnie, że to się pojawiło na Aminecie. Bo ci, co nie mieli, to mieli problem. Ja paru osobom to na przestrzeni dziejów wysyłałem, bo nie miały z tego skąd wziąć. Używam tego file systemu. Czy go polecam? No, to już każdy sobie sam musi odpowiedzieć, kto co lubi. Na pewno już nigdy więcej w życiu nie będę używał fast file systemu. Minusem dla mnie jest to, że on wymaga procesora 0.20. Znaczy się minusem, no. Jak mamy Amigę 1200 czy tam 4000, no to nie jest minus, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale na przykład na 600 czy tam Amidze 2000 używam Professional File System z tego względu, że gdybym miał jakąś awarię karty turbo czy problemy z prockiem, no to automatycznie tracę dostęp do danych. Z ciekawości zrobiłem kiedyś partycję SFS i podpiąłem to do gołej Amigi 600, taki dysk twardy, ale Amiga nawet nie startuje. Uruchamia się, wali resetami i tyle. Dobrze, super, że jest. Bardzo się cieszę, dziękujemy. Saga to kolejna gra tego samego autora, który wypuścił Worm Wars. Podobnie jak Worm Wars, ta gra wyszła na Morp OS-a oraz na OS 4.1. No i wygląda interfejs praktycznie identycznie. Human Amiga, dajmy sobie na start. Ja w tą grę za dużo nie grałem. Czemu? No, ona bardzo kiepsko działa na moje 60-100 MHz. Patrzcie, jak się myszka przesuwa. Albo się nie przesuwa. No i tak czekałem dłuższą chwilę, aż komputer skończy robić całą swoją turę. I się nie doczekałem. Tutaj w prawym górnym rogu widzicie obciążenie procka, tak? No, jest maksymalne. No niestety, no, trudno. Może kiedyś. Mamy aktualizację dwóch fajnych programów. Nie wiem, jak to nazwać. Pakietów. Mianowicie jest tak. MMU Library. Ja tego używam na mojej Amidze 4000 z kartą BFG. No między innymi do mapowania ROMu. No zasadniczo nie ma za bardzo co tu pokazywać, no bo nie ma tu interfejsu graficznego. Ale ukazało się, jest. Fajnie. Cieszy. No i drugi to jest Icon Library. Autor to już rozwija od bardzo dawna. W tej wersji tam usunięto jakieś 3 bugi. Próbowałem zrozumieć jakie i o co chodzi, niestety, wybaczcie. To przekracza moje możliwości. Ale jest plik readme, można sobie poczytać dokumentację. No i oczywiście zaktualizować, no bo warto. Mamy program GoBit polskiego autorstwa, firma Bitplan, Krzysztof Donat. Autor m.in. GoADF-a oraz Galactica. Ja tą grę uwielbiam. Chyba zrobię kiedyś o niej osobny odcinek. Krzysiu, to co zrobiłeś jest świetne. Naprawdę dużo gram w tę grę. Super. Wracając do programu, bo to jest nie o grze, tylko o programie. On wymaga systemu co najmniej 3.1.4. Pod 3.9 nie startuje, już od razu sprawdzałem. Ale jestem w trakcie, planuję poskładanie mojej Amigi 2000. Ona ma procesor 0.30 i kickstart 3.1.4 kupiony w RetroAmi świętej pamięci. Więc na pewno wrócę do tego programu i będę chciał go przetestować. Taka rzecz dosyć zaskakująca. W 2025 roku pojawił się nowy CD File System dla Amigi. No powiem szczerze, jestem zaskoczony, zdziwiony. Czy to jest potrzebne? Nie wiem. Nie testowałem tego jeszcze jakoś tak bardzo dogłębnie. Działa. Autor tutaj opisuje, że jest obsługa Jolietu oraz system Macintoshowego systemu plików, co w pewnych przypadkach może być przydatne, aczkolwiek no wszystkie amigowe, znaczy wszystkie, nie ma problemu, żeby znaleźć amigowy file system, który obsługuje macowy system plików. No spoko,
rozwój każdego oprogramowania cieszy. Tutaj właśnie mamy Microsoft Joliet, Macintosh HFS. Cieszy jak najbardziej. Jest to dokładnie opisane jako backport, czyli port z AROSa na Amiga OS-a. No spoko. Dziękujemy autorom, prosimy o więcej. W tym tygodniu pojawiły się dwie wersje czata GPT. Aż dwie. Oczywiście tutaj opisuję ostatnią. Nic się nie zmieniło. Jak program nie działał na darmowym koncie, jaki ja mam, bo nie mam płatnej wersji czata GPT, tak nie działa nadal. Tyle wyskakuje, tyle się pojawia, no i chyba nie ma sensu dłużej drążyć tego tematu. Szkoda. Afryka, kolejna gra Jamesa Jacoba. Dobrze mówię? Tak. Bardzo podobny bliźniaczy interfejs. Niestety tak samo, no niegrywalna na klasyku. Trwa to, myszka się zacina. No trudno, szkoda. Lecimy dalej. Gratka dla programistów. Pojawiły się dwa nowe narzędzia deweloperskie, pomocnicze. WASM i V-Link. Ja kiedyś używałem tego pakietu do tam jakichś prostych kompilacji Hello World i tak dalej. Niespecjalnie mi to wychodziło. No ale być może komuś się przyda. Pojawiła się kolejna wersja Jumpa. Pierwsza 1.0 w ogóle nie działała na Amidze 4060. Autor dosyć szybko to poprawił za pomocą Asmana. Dziękujemy. Zaraz potem się pojawiła wersja 1.02. Dodano opcję wyjścia do systemu, czego mi brakowało. I poprawiono jakąś tam procedurkę. Przez Sambę sobie tym razem nagram dyskietkę. Ostatnio robiłem to przez Rada, puszczałem tą grę i tam były jakieś problemy. Teraz zrobimy to koszernie i puścimy to ładnie z dyskietki. Wracamy za chwilę. Password sytyryty. Takie same hasło jest w The Lost Viking na pierwszy level. O, tutaj mi się poprawnie wyświetla ta piłeczka. I cień mamy. O, udało mi się. Kurczę, ale to jest fajnie zrobione. Naprawdę gratuluję autorowi. Masz być z czego dumny. O, skułem się. Ale mam nadzieję, że od początku nie zaczynamy. Ja tu nie chcę gameplaya pokazywać, bardziej mnie interesuje to wyjście do systemu. Ale ani escape nie działa, ani żadne F-y. No niestety wyjście do systemu nie działa. Szkoda, a autor pisał, że jest i że działa. Wrócę jeszcze na moment do zeszłego tygodnia. Chodzi mi o program PC Card. Mówiłem, że nie ma biblioteki, nie ma jak używać tego programu.
Tutaj Arti40 zwrócił mi uwagę, że jest ta biblioteka, jest na Eminecie, można ją ściągnąć. Ściągnąłem, pobrałem, program faktycznie działa. Pokażę wam, jak się prezentuje na Amidze 1200. Jego zadaniem jest to, że on wypluwa wszystkie możliwe dostępne informacje związane z kartą na Pcimci podpiętą do Amigi. Tylko ta karta nie może działać, to znaczy jak są załadowane sterowniki z internetu, no to ona nie zadziała, bo wyskoczy komunikat, że karta jest w użyciu. No mamy tego sporo, naprawdę sporo i fajnie, że działa i fajnie, że pokazuje nam informacje takie wręcz wyczerpujące, więc jak ktoś ma kartę na Pcimcie albo ma zestaw kart pcimciowych, które chciałby przetestować, sprawdzić, zobaczyć, no to jak najbardziej polecam. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!